W dzisiejszym odcinku najbardziej utytułowany strongman wszechczasów. Jeden z tych wielkich sportowców, którzy w latach swej świetności całkowicie zdominowali swoją dziedzinę, deklasując wszystkich swoich przeciwników i nie dając im cienia szans na zwycięstwo. Mariusz Pudzianowski zetknął się ze sportami siłowymi już w dzieciństwie, a to dzięki jego ojcu Wojciechowi, który był sztangistą. Pod okiem swojego taty, mając 13 lat, zaczął też swoje pierwsze treningi siłowe. Było widać, że do tego ma niesłychane predyspozycje. W wieku 16 lat potrafił wycisnąć sztangę o ciężarze 160 kg. 2 lata później było to już 205 kg. Jak udało mu się osiągnąć tak niesamowity wynik? Talent talentem, ale Pudzianowski był tytanem pracy. Systematycznie ciężko ćwiczył 5-6 razy w tygodniu. Oczywiście przychodziły dni, gdzie zmęczenie dawało o sobie znać, albo zupełnie mu się nie chciało ćwiczyć, ale absolutnie nie było mowy o odpuszczeniu sobie. Jak sam mówi, w cięższe dni zmniejszał tylko obciążenie. Natomiast nie było zmiłuj, trening musiał być wykonany. Należy też dodać, że możliwości do ćwiczeń nie były zbyt duże. W małej mieścinie, gdzie mieszkał, nie było nawet sali treningowej. Zaczynał u siebie w piwnicy, gdzie prostując ręce dotykało się sufitu. Pod koniec lat 90. do Polski przyszła młoda dyscyplina sportów siłowych strongman. W 1999 w zawodach strongmanów zadebiutował Pudzianowski. Spodobało mu się i zdecydował, że pójdzie w tę dyscyplinę. Musiał ćwiczyć jeszcze ciężej. Poza 2-godzinnym porannym treningiem na siłowni, po południu kolejne 2 godziny na ćwiczenie konkurencji z zawodów strongman. Do tego dodatkowo codziennie 10-15 minut na skakance, kilometr do przepłynięcia na basenie i minimum 2 treningi tygodniowo sportów walki. Początkowym celem i marzeniem było zdobycie Mistrzostwa Polski. Dzięki żelaznej dyscyplinie na ten sukces nie trzeba było aż tak długo czekać, bowiem 10 czerwca 2000 w Sopocie Pudzian zdobył swój pierwszy tytuł Mistrza Polski Strongman. I to w wielkim stylu, bo z wielką przewagą punktową nad pozostałymi uczestnikami. Po tych zawodach poprzeczka została podniesiona. Celem stało się zdobycie Mistrza Starego Kontynentu i Mistrza Świata. Jeżeli mierzymy wysoko, musimy stawić czoła wymagającym wyzwaniom i przeciwnościom losu. W tym samym roku Pudzianowski wstawia się za młodego chłopaka, nad którym znęcał się boss z jego rodzinnej miejscowości. Jak sam mówił w jednym z wywiadów, to był bogaty, wpływowy gość. Nie mogłem patrzeć, jak znęcał się nad młodym chłopakiem. Bił go, potem skopał i stanął mu butem na twarz. To wyprowadziło mnie z równowagi. Wkroczyłem do akcji i pokazałem mu, co to znaczy oberwać. Wystąpiłem w obronie słabszego, bo tak mnie uczyli w domu, a wielki boss poleciał na policję jak baba. Koledzy zalecili mu, jak mnie wrobić. Za pobicie Pudzianowski odsiedział 19 miesięcy w więzieniu. Więzienie go jednak nie złamało, ale wyszedł z niego odmieniony. Zaczął się izolować od otoczenia, przestał być wylewny, w stosunku do ludzi zaczął być ostrożniejszy, a z tamtego wydarzenia wyniósł naukę. Wychodząc, nie miał żadnych pieniędzy. Zaczął pracować i na poważnie ponownie ćwiczyć. Jedno było natomiast niezmienne – wyznaczony przez niego cel. W 2002 zdobył swój pierwszy tytuł Mistrza Świata Strongman. Następnie w 2003 powtórzył ten sukces, zwyciężając w wielkim stylu z największą uzyskaną przewagą punktową w historii tych zawodów. Ponownie tytuł zdobył w 2005 i 2007 i tym samym miał już 4 tytuły mistrzowskie na koncie. W 2007 powiedział też, że jego celem jest stać się jedyną osobą w historii tej dyscypliny posiadającą 5 tytułów mistrzowskich. Tej niesamowitej sztuki udało mu się dokonać w 2008, gdzie tytuł zapewnił sobie dopiero zwyciężając w ostatniej konkurencji. Zwycięstwo smakowało jeszcze lepiej, ponieważ do zawodów Pudzian przystąpił z poważną kontuzją łydki i nikt nawet nie przypuszczał, że przejdzie przez eliminację. Zdobywając 5. tytuł Mistrza Świata, nie tylko stał się najlepszym strongmanem wszechczasów i legendą tej dyscypliny, ale i człowiekiem, który swoją postawą pokazał, jak trzeba być w życiu niezłomnym i mimo przeciwności losu konsekwentnie realizować swoje cele.